Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę rozładunków. Poprzyjechały nam dwa auta z Dubaju, ale jeden bardzo, ale to bardzo interesujący. Kurde, jaki ładniutki. Proszę bardzo, 22 rok. Bardzo ładny wóz, który ma 8 dyszek przebiegu. Kia Carnival. No, to też samochód, który można kupić ze Stanów, który można kupić z Emiratów, który jak widać może być w różnych specyfikacjach. Ten jest jeszcze z silnikiem wysokoprężnym. Kia Carnival, która nie była oferowana w Europie w tamtych czasach, była natomiast oferowana w krajach azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych i to właśnie ze Stanów najczęściej takie Carnivale się importuje. Natomiast nasz egzemplarz pochodzi z rynku azjatyckiego. Upolowaliśmy go w Emiratach. 122 bodajże rok. I wydaje mi się, że to jest najciekawsze w tym aucie, że właśnie to jest silnik wysokoprężny, także jest ekonomicznie. No ale proszę Państwa, ile tutaj jest placu. Środek jest mega fajny, bo jest kremowo-brązowy. Natomiast tylny rząd siedzeń to jest istny wypas. Proszę bardzo, tutaj fotele 2, tam fotele 2, z tyłu jeszcze są fotele. Tutaj jest gniazdo na USB i co ciekawe, miejsce na haczyk. Dopiero tyle, co wspominałem, że niby takich rzeczy się w autach nie oferuje. A jednak się oferuje. Drzwi elektryczne, dwustronne, przesuwne. Naprawdę kawał fajnego, nowoczesnego i rodzinnego samochodu. No, a tu jest auto, które mogliście widzieć na jednym z filmów, czyli Hilux GR. No i to jest całkiem niezły dzik. Od razu widać, że mamy do czynienia z rasowym wariatem. Czerwone kajaby do pokonywania bezdroży. No i te chlapacze, które są moim zdaniem przepiękne. Powiem Ci, mógłbym jeździć. Od razu słychać, że to duży motor, jak się odpalił. Kurde, jakie to jest fajne auto. Rewelacja. No, ale środek jest malina. Zgaśmy te wycieraczki, bo są zbędne. I to jest auto, o którym trochę Wam opowiemy dzisiaj więcej, kilka słów, bo jest o czym opowiedzieć, moim zdaniem, ale to za chwilkę. Skąd ty, gościu, jesteś? Chcesz jakieś auto kupić? Polubił mnie, albo mnie nie polubił, nie wiem. No to teraz, czemu ten GR jest takim kozakiem? Czemu mi się tak podoba? I co w nim jest takiego wyjątkowego? W sumie to tylko pick-up i to jeszcze Toyoty. Zacznijmy od rzeczy oczywistych, które widać gołym okiem. Przede wszystkim całe nadwozie GR zostało poszerzone. Jakby rozstaw osi też. Także to nie jest tak, że to jest tylko taka modyfikacja stylistyczna. Gazoo Racing, bo tym jest skrót GR, poszło oczywiście o krok dalej. I oprócz tego, że zmodyfikowało rozstaw osi, to zmodyfikowało także zawieszenie. Mamy monotuby, jeżeli chodzi o amortyzatory. Auto zostało lekko wyliftowane. Z elementów stylistycznych mamy oczywiście te matte flapsy. I generalnie całe auto nie jest tym samym, czym jest zwykły Hilux. Warto tu nadmienić, że samochód ten w Europie szedł z silnikiem 2.8, który, mówiąc najoględniej, nie ma zbyt wielu zwolenników. Natomiast przed nami jest rasowa 4-litrówka w 6 cylindrach, a gdybyście o tym zapomnieli, to na bokach jest taki mały disclaimer i przypomnienie, że to jest prawilne V6. Także jest to kawał dobrego sprzętu, który wygląda dość agresywnie i powiem Wam, że jak patrzę na niego, to jest idealny do tego, żeby nim pojeździć po pustyni lub po bezdrożach. Środek jest też kompletnie inny niż w zwykłym Hiluxie, dlatego że Hilux to generalnie miał być wół roboczy, a to, co mamy przed nami, jest zdecydowanie bardziej dystyngowane i wypasione. Zacznijmy od stołków, które są półskórzane razem z alkantarką, która ma tutaj, przepraszam, śnieg mi zleciał, to będziemy wszystko jeszcze czyścić, nieważne. Która ma tutaj, rozumiecie, wypustki, żeby była wentylowana. Kiera oczywiście oznaczona jako Gazoo Racing z skórą z bawoła. Deska akurat tutaj poczarowali, zobaczcie, a to jest ciekawe. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest w skórze, ale ona nie jest w skórze. Jest taka pokryta czymś i tak poczarowali tutaj takim szyciem. No, muszę przyznać, że tu się akurat nie postarali za bardzo, ale bo zobaczcie, widzicie? To jest zwykły po prostu plastik.
No dobra, ale mogę im to wybaczyć, bo auto jest i tak naprawdę całkiem spoko. Elementy wykończenia wewnętrzne w piano blegi, w takim pseudokarbonie czy czymś takim, czego oczywiście nie ma w wersji zwykłej. Przy kierownicy mamy łopatki, kiera oczywiście multifunkcyjna z tempomatem. Tutaj mamy sterowanie do napędów, także 4 low, 4 high, blokady, nie blokady, cudawianki, klima automatyczna, to taki szybki przegląd, podłokietnik skórzany. No i od zmiany biegów dźwignia również nie jest standardowa, jest w połysku czarnym z wstawką skórzaną. Sufit także było po sportowemu zupełnie czarny. I element, który mnie najbardziej jara, na zagłówkach Gazoo Racing i czerwony pas, proszę bardzo. Także nie ma tu w ogóle żadnej wątpliwości, z czym my tak naprawdę mamy do czynienia. Proszę bardzo, pedały też są metalowe, więc wyposażenie jest niezłe. Jak na taki samochód. No z tyłu już bardziej standardowo kanapa z czerwonymi pasami, 5-osobowe auto, nawiew dla tylnego rzędu pasażerów. Fajny element to jest ten haczyk, który tutaj można sobie, rozumiecie, wytentegować. Rzadkość w autach. No, a tak jak mówiłem, najpiękniejszym elementem tego samochodu jest 4-litrowa jednostka Toyoty, która jest po prostu sprawdzona, dobra. Wszyscy wiedzą, jak ją serwisować. Jest wolno ssąca i mówiąc krótko, się nie psuje. Także GR w Hiluxie to gatunek na wymarciu, mimo że ktoś by mógł pomyśleć, że to zupełnie zwykły pick-up, to jest z nim dużo niezwykłych rzeczy. I to jest jeszcze kozacki element, proszę bardzo, taki podnóżek, można sobie tutaj wejść, pyk, stajemy na nim, caution, close, dobra, myślałem, że to nie jest dla takich grubasów jak ja, ale można na tym stanąć. Oj, rozumiesz, jesteś se na pacę. Także miejsce na wiezienie wielbłąda już jest. O, i to też jest element, którego nie ma w zwykłym Hiluxie, czyli taki spoiler, jeżeli to tak można nazwać. No, powiedzmy. Generalnie wygląda groźnie, jest fajne, funkcję pełni pewnie aerodynamiczną żadną, ale dobrze, że jest, bo poprawia. A tu jest okienko w tym miejscu. Można sobie coś przewieźć na wzdłuż, otworzyć okno. Piwa niestety już nie wydają. No i oczywiście najważniejsze, przy tym silniku i przy tym gabarycie mocy w tym aucie nie powinno brakować, czego o 2.8 powiedzieć niestety nie można do końca. Chociaż szczerze mówiąc, ja się tak trochę mądrze, a nie jeździłem tym 2.8, ale wiem, co mówią klienci, gdy się do nas zgłaszają i gdy mówią, że 2.8 to dobre, jak szan chcesz uczyć, a nie jak jeździć. Także nie wiem, ile w tym prawdy, ciężko powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach. Proszę bardzo, konstrukcja na biuro się robi. Tutaj są jakieś nasze szpargały, a wszystko to, co na czarno, będzie miejscem, w którym będziecie mogli przychodzić, pić kawę i mam nadzieję kupować samochody. Trzeba przyznać, że kijanki są dobrze cholera wyposażone. Zobaczcie, fotele wentylowane, grzane, kamery cofania, grzana kierownica, automatyczna skrzynia biegów. Chyba tutaj jest też tempomat aktywny, z tego co widzę. Line assist. Kurde, blaszka, ale fajnie. Naprawdę jest tutaj wielki podłokietnik. Będziemy musieli jakiś detailing lekki zrobić. Ale podłokietnik taki duży, że mogłoby tutaj dziecko siedzieć. No i oczywiście, jak są fotele ostatniego rzędu otworzone, to one raczej są dla tego dziecka, którego najmniej kochasz. Albo dla teściowych. Proszę bardzo, trzy miejsca. Akurat tam mamusia z tatusiem by weszli, ale tak poza tym cała reszta ekipy wyjechała dość komfortowo. Kawał fajnego auta i to dobre pieniądze kosztuje ogólnie, muszę wam powiedzieć. Da się to dostać za fajną kasę. I chociaż to w aucie nie najważniejsze, to jest całkiem ładny kluczyk. Tutaj są przyciski. Podoba mi się. Naprawdę kawał dobrego samochodu. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to auto, oprócz tego, że jest szerokie, wysokie i fajne, to jeszcze seryjnie ma czerwoną, agresywną płytę pod silnikiem, która wychodzi naprzód i jest taka subtelna, taka wiecie, że niby nic, ale jak patrzysz na to auto z przodu, to już wiesz, że coś się tam dzieje i ktoś przy tym majstrował. A korzystając jeszcze z okazji, powiem wam dwa słowa o tym Audi A6. No, A6 powiedzmy, że nie jest samochodem, który porywa serca, no nie jest to RS. Chociaż
Może Was to zdziwić lub nie, ale ja uwielbiam Audi. Lubię markę Audi, lubię przede wszystkim C7, więc jest ok dla mnie to auto, ale chcę Wam pokazać coś innego. Chcę Wam pokazać, jak wygląda samochód. Właśnie. Dobra, robimy zakłady. Możecie pisać w komentarzach, ile to auto ma przebiegu. To jest 2015 rok, wersja po lifcie. Ma bardzo dobre wyposażenie, takie jak żeśmy chcieli. Jest na pokładzie Bose, jest półskóra, są fotele pompowane, jest S-Line z zewnątrz, jest ACC, czyli tempomat aktywny, grzane fotele, nawigacje, cudawianki, czarne sufity. Jest generalnie super. Tak jak mówię, ja te auta bardzo lubię. Ciekawy jestem, czy zgadniecie, ile to auto ma przebiegu. Jest w takim stanie, proszę zobaczcie. My je kupiliśmy dla klienta w Niemczech. Nic jest nie wytarte. Nic z tym autem nie robiliśmy. Ono przyjechało takie, jakie jest. I co, obstawiliście już? Proszę zobaczcie, tutaj jest tak, tu jest tak. Podłokietnik jest niewygnieciony. 247 tysięcy. 247 tysięcy. Tak wygląda samochód z przebiegiem prawie 250 koła z 15 roku, który jest po prostu w bardzo, ale to bardzo dobrym stanie. Jeszcze zobaczymy na tył. No, ja kocham wszystkie auta i wieloma rzeczami się na przykład w tym aucie jaram. Na przykład jara mnie to, że jest tak jasno w środku, jest fajne podświetlenie. A, jest jeszcze klima 4-strefowa, proszę. Taka ciekawostka. No, fajny egzemplarz. Jestem z niego naprawdę zadowolony i mam nadzieję, że nasz klient również będzie. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trochę luźnej treści z dnia codziennego. Zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmach o tym, jak importujemy samochody z Dubaju, Stanów, Japonii i innych zakątków świata. Trzymajcie się, cześć.